jak działa grawitacja. Sprawdzimy, jak to działa. Ja przekonam się o tym na własnej skórze. Zapraszam. Grawitacja, czyli powszechne ciążenie, to zjawisko naturalne polegające na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę lub energię wzajemnie przyciągają się. Nie tylko Ziemia przyciąga nas, ale i my przyciągamy Ziemię. Zupełnie inna jest jednak skala. Ale po kolei. W starożytności Arystoteles twierdził, że proces spadania jest zależny od natury przedmiotu. Nie było żadnych analogii między ruchem spadającego ciała a jego torem. Niebo a Ziemia to też były dwie różne bajki z odmiennymi prawami fizyki. W ogóle wszystko skupiało się na Ziemi. To do Ziemi coś spadało i wokół Ziemi krążyło. To nasza planeta była centrum wszechświata, a przynajmniej tak myśleli starożytni. Po drodze w XVI wieku był Mikołaj Kopernik z heliocentrycznym modelem Układu Słonecznego, a pod koniec XVI wieku Giordano Bruno stwierdził, że jednak to, co na Ziemi, tak samo i na niebie, czyli że wszędzie prawa fizyki są identyczne. Pod koniec XVII wieku Sir Isaac Newton przedstawił teorię spadania obiektów na Ziemi, jak i ruch ciał niebieskich. Angielski fizyk oparł się na swoich zasadach dynamiki i ogłosił prawo powszechnego ciążenia. Każdy obiekt we wszechświecie przyciąga każdy inny obiekt z siłą, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Przyznacie, że trochę to skomplikowane i w szkole mogliby was zostawić z tym wzorem. Wkuj i już, ale chyba łatwiejsze jest dojście do wzoru niż jego rozpracowywanie, więc spróbujmy od drugiej strony. Mamy dwa obiekty, na przykład kulki, nazwiemy je Adamem i Basią. Adam i Basia są w pewnej odległości od siebie. Te odległości oznaczamy literką R i liczymy ją od samych środków ciał. Zarówno Adam, jak i Basia posiadają pewną masę. Z racji tego, że jesteśmy dżentelmenami, zakładamy oczywiście, że Adam ma większą masę. Adamowi przypisujemy M1, a Basi M2. I teraz jeszcze raz definicja na tapetę. Każdy obiekt we wszechświecie przyciąga każdy inny obiekt z siłą, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Z tego wynika, że jeśli zwiększy się masa jakiegoś obiektu, to grawitacja rośnie, ale jeśli zwiększy się odległość, to grawitacja maleje. No dobrze, wzory wzorami, ale jak to działa w rzeczywistości? Jeśli upuszczę tę piłeczkę, no to ona oczywiście spada na ziemię, tak jak ponoć przydarzyło się to Sir Newtonowi z jabłkiem, tyle że mnie nic nie oświeciło. Ale za chwilę będę bliżej Słońca i dalej od środka Ziemi, jakieś 4000 metrów nad jej powierzchnią i sam sprawdzę, co grawitacja potrafi. No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Co tu się stało w ogóle? Nogi jak z waty, serce wali. Tam byłem. Ja jeszcze mam banana na twarzy, bo od skoku minęło co prawda parę godzin, ale nogi przestały być jak z waty, no to możemy podsumować. Wyskoczyłem w tandemie ze spadochronem z wysokości jakichś 4000 metrów. Pierwsza minuta to skok bez otwartego spadochronu, z bardzo szybką prędkością. Wartość przyspieszenia jest stała, jednak przy coraz większej prędkości opór powietrza rośnie. W pewnym momencie swobodnego spadania siły się równoważą. Spadam jeszcze trochę, aż osiągam prędkość graniczną. Spójrzcie, jestem brzuchem w dół,
ułożony płasko. Opór powietrza jest więc dość duży. Do tego trzeba uwzględniać zmianę gęstości powietrza wraz z wysokością. Im niżej, tym powietrze gęstsze. Lecę prawie 200 km na godzinę. W połowie drogi przy 2000 metrów nad poziomem powierzchni otwieramy spadochron i szczerze to wtedy prawie serce mi wyskoczyło, bo poczułem, jak bardzo się rozpędziłem i jak coś mnie nagle bardzo ostro wyhamowało. Jakby jadąc pociągiem ekspresowym nagle prawie stanąć w miejscu. Ostatnia faza to już dryfowanie w powietrzu powoli i tak 8 minut zanim wylądowaliśmy. Ale czy to ja spadałem na ziemię, czy wzajemnie z ziemią się przyciągaliśmy? Oczywiście absurdem byłoby mówić, że przyciągnąłem Ziemię, ale gdyby sprawdzić to wszystko według bardzo szczegółowych mikrowyliczeń, okazałoby się, że przyciągaliśmy się wspólnie, tyle że przewaga masy Ziemi nade mną jest przeogromna. Ja ważę 78 kg, a Ziemia jakieś 6,5 kwadryliona kilogramów, czyli 65 i 22 zera. Także skala mówi sama za siebie. A co gdybym miał większą masę? Pomińmy te wszelkie warunki atmosferyczne, opór powietrza i tak dalej. Mamy dwa ciała. Wywołajmy jeszcze raz Adama i Basię. Adam ma większą masę, pamiętamy. Wyskakują z samolotu obok siebie w ten sam sposób. Czy Adam, jako że ma większą masę, spadnie szybciej? Przy tych wszystkich założeniach odpowiedź brzmi nie i wiedział to już w XVII wieku Galileusz. Swobodnie spadające ciała umieszczone w próżni poruszają się z identycznym przyspieszeniem. Z tym, że naturalnie to, co obserwujemy na Ziemi, nie jest w próżni, dlatego umysł nie potrafi tego od razu zracjonalizować. Jedna z załóg Apollo na Księżycu zrobiła taki mały eksperyment. Dowódca misji David Scott wziął do ręki młot i piórko. Wypuścił oba przedmioty jednocześnie i oba w tym samym momencie opadły na powierzchnię. Grawitacja to niewątpliwie jedno z najtrudniejszych pojęć w fizyce. Opisał ją dokładnie Albert Einstein w ogólnej teorii względności w 1915 roku, opublikowanej rok później. Teoria ta wyjaśnia, że zjawiska grawitacyjne są własnościami geometrycznymi zakrzywionej czasoprzestrzeni. Przede wszystkim promień światła porusza się od punktu A do punktu B po najkrótszej możliwej drodze, a to ma swoje konsekwencje w postaci zakrzywiania czasoprzestrzeni. Niektórzy uważają, że za grawitację odpowiedzialne są tak zwane grawitony, czyli cząstki elementarne, hipotetyczne, które nie mają masy, ładunku elektrycznego, przenoszą oddziaływanie grawitacyjne. Jednak, jak to się ładnie mówi, nie istnieją żadne prawa naturalne, które uniemożliwiałyby jej wykrycie, dlatego pozostaje tylko konstruktem teoretycznym. To tyle. Polecam skok ze spadochronem. Podobno statystycznie jest większa szansa przeżyć skok ze spadochronem niż dojechać samochodem do spadochronowej bazy. Tak powiedział mi pan z tandemu. Tak czy siak, skoro dzisiaj jestem i nie rozpłaszczyłem się na placek, no to widzimy się w następnym odcinku Nie z tej ziemi. Czekamy na propozycje kolejnych tematów. Piszcie w komentarzach. Cześć!